freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym dowódcy Williamie Wallace'ie, który jest u nas w grze. Pokażę wam parę raportów. Jeżeli nam tutaj wszystko wypali czasowo, to zrobimy parę testów, a także porozmawiamy o parowaniu tego dowódcy. Czekamy w tym momencie, jakby tak powiedzieć, tylko na wyjście na arkę Ozyrysa, bo ty ustawiliśmy na, czy ja ustawiłem, jakby tak powiedzieć, dzisiaj takie mini taką arkę Ozyrysa. Nie wiem, czy ktoś się pojawi, bo wiem, że niektórzy mówili, że będą mogli się pojawić, żebyśmy mogli zrobić parę testów. Ja już swój tutaj taki marsz przygotowałem, jeżeli chodzi o ten zestaw. Nie wiem, czy jest, jeżeli chodzi o gear, czy ściągać go, bo mieliśmy testować poza gearem, więc może ten gear ściągniemy, chociaż z drugiej strony zobaczymy, czy można na testach go ściągnąć. No, ale znając graczy, to też zapomną o ściągnięciu tego gearu, więc no, będziemy testować, zobaczymy, jak to wygląda. Może te testy nie będą takie idealne, ale mam jeszcze dla was ogólnie taką paczkę, jakby tak powiedzieć, testów, które tutaj zrobiła ekipa z, już wam powiem, gdzie to mamy, czekajcie. Czy chłopaki sobie tutaj dali radę? Bo wiem, że robili taką fajną grupkę, żeby te testy wszystkie wam pokazać. Jakie, tylko wejdziemy sobie może do tego, czekajcie, do arki, bo już jest dostępna. Zobaczymy, kto się też pojawi, bo... Wejdź. Aha. No tak, zapomniałem o pięknej Mary, która się będzie teraz zbierać w imieniu. Jak zawsze coś? Zapomniałem ogólnie o złożu, że zostawiłem sobie złoże na własną arkę, więc... No, wszystko. Czy będą tutaj ten? Zobaczymy, czy ogólnie ludzie się tutaj też zbiorą w większej ilości. Ja niestety nie zrobiłem sobie tej pary WW Liu na fulla, zabrakło mi troszeczkę główek, dokładnie 81. Więc przypuszczałem, że będzie mi brakować, bo było to do przewidzenia. A właśnie, bo tutaj William ma co innego dane, a ja potrzebuję, żeby on miał to, co... Tak, dostęp. Tak, musimy to chyba napisać, bo powiem wam, że... Podpiszemy sobie WW. Jak to brzmi? Zobaczymy, jak to wyglądać. Chcecie co chwilę zamknąć okno. Do tego tutaj te komary atakują. Ok, mamy tutaj to przygotowane. Wraca mi tylko ta i... Ogólnie powiem wam, że jak przeglądałem testy od... Właśnie tu jest 2877, muszę w końcu znaleźć, gdzie oni to napisali. Bo zrobili specjalny tutaj kanał, żebyśmy mogli o tym pogadać. Testy duele, ok. Testy duele, ja sobie to od razu podepnę, żebym miał to wyżej. Więc testy duele i będziemy mogli sobie przejrzeć ich raporty. Tutaj jest 2877, wiem, że tam testowali bardzo sumiennie, więc też pokażę wam, jak u nich to wyglądało. Też będziecie mogli sobie odpowiedzieć, jak mniej więcej grać, jeżeli chodzi o parowanie tych akurat dowódców. Wracaj, Sendegoku. Tak, 17 sekund i wchodzimy. To już jest blisko. Ja tak to bym to leciał i nie wiadomo co. Czasem tak jest, niestety ostatnio czas tak zapierdziela, że nie udaje się wszystkiego zrobić na czas. Tak widzicie, tu pop-upy mi się podpalały, no trudno. Akurat nie byłem przygotowany na te pop-upy, żeby je sobie odpalić, no ale wiadomo kto. Jaki szpital? Tam szpital miałem mały. Ktoś tam już jest? Jest. Sergiuszek jest. Okej. Wejdziemy sobie tutaj gdzieś na ten obelisk. Wypuścimy sobie marsze.
No właśnie, teraz zobaczymy tylko, czy mogę ten gear ściągnąć? Bo chyba mi się zdawało, że nie mogę ściągnąć. Nie. No trudno. Sam powiedziałem o tym gierze, a sam zapomniałem. No. Widzicie. Panowie WW. Piechota. Tylko żeby ten... William. No i co? William taki widocznie jeszcze wolniejszy od tych. Myślałem, że William będzie szybszy. Chociaż już wiadomo, że chociaż ja go zrobiłem bardziej tak, żeby miał te talenty pod speeda, ale... Znaczy pod speeda, żeby był trochę szybszy, ale widocznie może potrzebować troszkę szybszych tych reakcji. Chyba, że go trochę później wypuściłem, też tak może być. Powiem wam, że te wszystkie umiejętności rzuciłem na szybko. I nawet nie wiem jakie... A, mamy tutaj to. Wiem to. A nie, bo to a to się powinno odpisać. Aha, no i najlepsze jest to, że Adio mi ściągnął lidera, więc nie, nie będę mógł sobie skorzystać z tego, więc trudnie. Zobaczymy, czy ktoś przyjęli, a jak nie, to po prostu przejdziemy do nich może. Zrobimy, wiecie, takie szybkie testy tutaj na tej arce, kto będzie mógł ten wbije, kto nie. Mamy tylko Sergiuszka, widzę, że tutaj ode mnie Gok się pojawił. Fucking Bagio. Szkoda, że taki testowy nie da się, powiecie, pozmieniać, że można tutaj jakoś się poduelować normalnie, albo zmienić na przykład zespoły, bo ja musiałem poustawiać niestety te zespoły, tu jest tylko Sergiuszek. Tu jest Ghost fucking Bagio. No zobaczymy. Hm. Pytanie, czy tam ludzie dadzą radę jeszcze z tego drugiego zespołu się wbić i coś powalczyć. Bo nawet nie mogę sprawdzić, gdzie kto jest, nie? To jest śmiech na sali, nie? Nie wiem, gdzie FK wrzuciłem, czy wrzuciłem go do drugiego zespołu. No, ta piechocika tutaj idzie. O nie, chodź tu. Ta piechota akurat tak idzie jak...
No zobaczymy. Zobaczymy jak sobie WW tu radzi z Liangiem. Gdzie nie mamy na fullu. Zobaczymy sobie chociaż taki raporcik. Ale pamiętajcie, ja mam go na 5-5-5-3. Nie zdążyłem go zrobić do fulla. I tak sobie nawet nieźle radzi. Tym girem co mam. Ale wiecie, że jak to jest tutaj w przypadku w WW z tym, że to potem potrafi bardziej przyprocentować. Jak powiem wam, że jak na WW z takim girem tutaj z Liang Herman, gdzie ogólnie WW z Liu sobie daje radę na takim tym, no to gdzieś nie mogę podglądnąć. Hmm. Musielibyśmy tylko zobaczyć też tutaj, jak to wygląda, wiecie, na tym raporcie z... Hmm? Że wszyscy mają tutaj inne marże niż to, co powinniśmy mieć. Myślałem, że będzie Krychaj, że Krychaj nam pokaże po prostu jak to wygląda, bo Krychaj ma wymaksowany przez piechotę, więc mało nas się tu zapisało, niestety. Hmm. No nic, musimy iść kolejnym marszem tutaj i spróbować jeszcze raz coś powalczyć. Przy okazji sobie tutaj możemy zrobić, nie wiem, duel Nevski lub też Zedeliang. Zawsze jakieś tam takie mini teściki będą. No WW idzie. Mam podgląda. Czasem jak na szybko się pisze, tak to wygląda. Tutaj temat szybko. Jak ogólnie z jednej strony nam się udało więcej osób, bo jest nas więcej, no to
ogólnie z tego enemy, co tam zapisałem, no to zapisałem też takich ludzi, co są przeważnie online, więc też się zdziwiłem, że ich nie ma. No ale trudno. Oj. Niestety. Co czasem takie testy nie wypadają, ale mam dla was przygotowane co innego, więc spokojnie te raporciki, które tutaj 2877 zrobiło, to po prostu wam też pokażę i będziemy mogli sobie to na spokojnie przejrzeć. Tutaj akurat te takie raporty, co tutaj widzicie, no to był z Dylianka, ale tutaj ma bardzo słabszego Hermana. Tutaj macie też Janes na 50C, też to inaczej wygląda. No, ale tutaj chyba jak dobrze pamiętam, to Sergiusz ma mocną piechotę, jeżeli chodzi o gear, a wiemy, że gear nie zmienialiśmy. Ja tam mam średni gear, więc na pewno takie testy, to co ja tutaj robię, to co akurat powiem wam szczerze, będą słabsze. No i szkoda, że nie udało się tutaj, żeby nas było więcej, żebyśmy potestowali tych, co mają go na fullu, bo wiem, że ma paru graczy na fullu, więc nie każdy, wiadomo, ma czas. Słuchajcie, my się przygotowujemy do KVK, więc znaczy do KVK, do strefy 7, więc też będziemy w nocy wstawać, nie każdy teraz pewnie może mógł bić i nagle to, żebyśmy zorganizowali na szybko. No czasem tak bywa. O, trudno. No ale okej. No, w sumie tyle. Odpoczywałem. No tutaj raport akurat będzie na plus. No, wiem, że Gir tutaj Sergiuszka jest dużo lepszy piechoty. Więc jak widzicie, ten totalnie inna liga. Nie udało nam się po prostu tego Giru ogarnąć, więc szkoda. Więc chyba teraz chyba sobie przejrzymy temat tego testów, które mi wysyłali z 2877. O, czekajcie. O, popatrzcie, tutaj na przykład mamy test Krasnoluda i Barona, gdzie testowali Liu z Williamem na Aleksander z Joanną. No to widzicie, że przewaga była różna. Z tego co wiem, były to robione testy bez Giru. By mi tylko nie uciekały te wszystkie testy, to byłoby ok. Tutaj mamy kolejny i tutaj jak widzicie jest no, Baron z Krasnoludem. WW Liu na Aleksander Joan. Już troszeczkę inaczej. I teraz tutaj zobaczmy sobie Gorgo William Wallace. No też ograł Alex Nevskiego z Janną. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy kolejny. William Wallace Gorgo na Nevski Jan. No to tutaj widzicie, że znowu przegrał dość minimalnie, bo to 32k zostało. A jednak przegrał. Wiem, że tutaj mi piszecie o tym, że pokazać raporty, ale to będzie filmik z tego, więc potem wam tam dam znać oczywiście. Nevski, William, Aleksander. No tak widzicie, no to z Aleksandrem sobie też nie dali rady, chociaż nie wyglądał tak źle ten raport. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy 6. Aleksander z Williamem. Pokonali Nevskiego z Janną. Też ciekawy raport, że taki chłopaki zrobili.
Szkoda, że wiecie, że nie da tak odkładać ich na bok, nie? Ten już przejrzałem, ten już przejrzałem. I teraz tutaj mam. To już wam pokazałem, czyli idziemy jeszcze dalej. 15:35. Tutaj ten teraz. Liu czy z Williamem, wszyscy zesypią na Liu, no to jednak Liu z Williamem przeważyli dość mocno. Szybko kliknąłem, wybaczcie. I 5, tutaj jest ten trzeci z tej godziny. Liu William na Gorgoliu. Też widzicie, że tutaj dość duża przewaga Liu z Williamem. I tu już mamy 18:36. Odini, William Wallace, Liu, Gorgoliu. No to też ładnie. Lecimy dalej. William Gorgon na Scipio Liu. No i tutaj jak widzicie, Scipio z Liu przegrali z Williamem z Wallace'em Gorgon, chociaż to jest dość, może być wytrzymała, jakby tak powiedzieć, ta para, więc też nie można powiedzieć, że było do przewidzenia, że to przegrają. I teraz ostatni z tego. Aleksander William na Scypion z Liu i Aleksander z Williamem wygrali. To dość znacząco z tyłu Liu. No, powiem wam, że to jest ciekawe. Od razu mówię, że te testy, które mi tu chłopaki wysłali, to są z też Arki. Tak jak my tutaj. Aleksander Liu i z Budika z Liang, no to raczej, że piechota tutaj pokona. Idźmy kolejny. William Aleksandra Budika z Liang. No i tutaj już znowu w drugą stronę jest Lipton, nie? A widzę, że chłopaki użyli teleportu. Uczą się teleportować. I wszyscy w jedno. Testy duele. I chyba tutaj mamy, czekaj raz, to. Chyba to był ostatni z tego. To wam chyba pokazywałem. Już wchodzimy w kolejny. Testy duele. Tutaj w 38 już. Mamy Liu William. Kolejny z Joanną z Huo. To już troszeczkę coś innego. Też wygrali. Ale to jest Joanna jako pierwsza, więc też nie ma co się tutaj zachwycać. Tutaj mamy kolejny. Liu William, Huo na Aleksander. No i popatrzcie, i tutaj znowu Huo z Aleksandrem pokonuje Liu z Williamem, gdzie no kurde, no to jest dla mnie szok, bo uważałem, wszędzie w jakichkolwiek raportach bezgirowych, bez ten, wygląda, że Huo z Aleksandrem no się, jakby tak powiedzieć, tam dość mocno piorą, ale no Huo z Nevskim wygrywa, a Liu z Williamem no przegrywa, tak samo William z Liu przegrywa, więc to mnie w ogóle to jest najciekawsze z tych wszystkich testów, jak dla mnie. Liu William z Zugę wygrana. Dwa, 3, 4 i teraz mamy 5. Liu William na Zugę Budika, no to było do przewidzenia. Dwa, 3, 4, 5. Zostały nam 3 ostatnie, 6. William Wallace z Liang Budika. No to też do przewidzenia, ale to chyba już pokazywałem wam, wybaczcie. Nie, bo tu William Wallace teraz jest. I teraz ostatni. William Wallace, Liu na Huo Nevski. Czyli co? Huo Nevski w duelu daje sobie radę na William Liu, ale na Liu William znowu nie. To jest mega ciekawe. I ostatni test. William Wallace z Liu na Budika z Liang. Ale to już chyba był taki ten, bo to jeden za dużo wysłali. Chyba taki już pokazywałem.
Więc co dużo mówić, bardzo fajnie, że te chłopaki mi testy udostępniliście, że mogliśmy to przelecieć i myślę, że z raportów i ogólnie tutaj tego, co przygotowałem dla was z dzieł Williama i Liu, to już będzie wszystko, a jeżeli chodzi o raporty, ale też przechodzimy do talentów. No i słuchajcie, drzewko talentów Williama, widziałem już dwie opcje, gdzie jakby tak powiedzieć idą dowódcy, znaczy dowódcy gracze. Jest tak, albo idziemy tutaj jakby tak powiedzieć maksymalną opcję, tutaj, że dajemy, tu mamy robnięcie, przechodzimy do piorunującego robnięcia, odpuszczamy mocne uderzenie i do samego końca, czyli preferujemy głównie pod ten smite damage. I tutaj albo idziemy w pełną, czyli idziemy w piechotę, tego co zyskuje premię 6% do punktów zdrowia. I tutaj mamy piechotę, tego zyskuje premię 6%, albo po prostu to, piechota tego zyskuje premię do PZ-a, zastępujemy na to, czyli piechota tego dowódcy zyskuje premię szybkości. Czyli po prostu widziałem, że tutaj drzewko, robnięcie jest wszędzie praktycznie takie same, ale jedynie gdzie testowali gracze, to widziałem, że między tym silne ciało, a zwrotną szybkością, że tu po prostu zależy też od walki, że bardziej woleli pójść na szybkość marszu niż na piechota, tego zyskuje premię do PZ-a, więc tak mniej więcej wygląda to drzewko, jeżeli chodzi o Liu. Jest dość podobny do niektórych, mówimy tu o wersji piechoty do innych dowódców, których używamy z piechoty, ale robnięcie, tak jak widzicie, tak przeglądaliśmy wcześniej, jak mieliście rozpich oddział, tego zyskuje 3% więcej obrażeń do robnięcia każdego rodzaju. Mamy kolejne wzmocnienie oddział, tego zyskuje 3% więcej obrażeń do kontrataku. Za każdym razem, gdy oddział tego zadaje jakiekolwiek obrażenia robnięcia, zyskuje trafione oddziały 45% szału, to też jest coś powiedzmy podobnego jak Belizariusz miał, prawda, że jeżeli sam Belizariusz miał umiejętności, że obniżej to dość dużo, bo tam było chyba 100, nie pamiętam teraz. Zasad jakiego obrażenia robnięcia wszystkie trafione oddziały tracą, ale tutaj znowu, że wszystkie tracą, czyli a tam 3, chyba 3, tak mi się zdaje. No i piorące robnięcie, za każdym razem, gdy oddział tego dowódcy zadaje jakiekolwiek obrażenia od robnięcia, ma 30% szans na zwiększenie tych obrażeń o 10%, więc no te talenty są naprawdę tutaj bardzo, bardzo mocne na Williamie, więc mi się zdaje, że głównie tutaj parowanie będzie dwie opcje, ale o tym, co sobie za chwilę porozmawiamy. No głównie chciałem wam pokazać właśnie tę opcję talentów, jaką tutaj ja zastosowałem i jaką tam niektórzy zmieniają. I teraz przejdźmy do parowania. Co byśmy zrobili, jeżeli chodzi o parowanie tego dowódcy? Co byśmy zmienili w parowaniu tego dowódcy? Bo niektórzy, wiadomo, już tam gdzieś przechodzą i myślą, bo zrobimy tak, słuchajcie, chcemy pójść na Williama z, nie wiem, Gorgo, bo też takie słyszałem. No ja ogólnie na tą chwilę, moim zdaniem, taką metą, która będzie w tym momencie, to będzie William z Liucze, bez dwóch zdań, lub też tak testują pana Liucze z Williamem, bo tak też można to próbować, chociaż z testów wychodzi na to, że William Luce jest chyba z tych wszystkich najlepszy. Bardziej chodzi mi o open field. Po single, no to widzieliście, że to jest różnie. Też te moje testy, co robiłem i te raporty też są takie, wiecie, słabe, bo nie mam wymaksowanego dowódcy. Też używaliśmy giru oboje, bo nie zdążyliśmy ściągnąć z Sergiuszkiem, więc no szkoda, że tak pochodziło. No czasem tak mówię, jak się śpieszy człowiek, to się diabeł cieszy, więc wybaczcie za to, ale mieć w postaci raportu po prostu od chłopaków z 287, jak to wygląda i też jak oni tam parowali. Widzieliście, że był William z Gorgo. Ogólnie tam ciekawą mi Baron napisał z 287 informację, że oni tak nastawiają się bardziej na to, że zestawienie typu Liucze, William z Liucze to jest takie 9/10. Jeżeli chodzi o takie jeżeli takie chodzi też opcję Scipio Liu, to też jest 9/10 marsz. I teraz pytanie, jak sobie na przykład, jakby to zestawić, żebyśmy chcieli zagrać na dwóch dowódców, nie? Nie wiem, czy to w tym momencie na dwóch dowódców piechoty będzie to miało sens, taka gra, ale no czasem ludzie tak kombinują.
I widziałem już takie propozycje, gdzie jak i na odspaku z 2877, ale także na różnych forach i Discordach, że jeżeli chcesz grać na 2 piechoty, no to idziesz w Scypioliu, a drugie zestawienie robisz William Wallace z Aleksandrem. No, ciekawe zestawienie, ciekawa opcja. No, powiem szczerze, ja czytałem też o William Gorgo. No ale no, wszystko wyjdzie w praniu. To są, widzicie, to są testy, też wszystko to, co ja tutaj wam pokazuję, to są już takie wszystko świeże. Ja też nie mam wymaksowanego tego liu, więc też będę wam powiedzieć za parę, dni, może tydzień, 2, jak już ta para się sprawuje. Też jak będę miał ten gear, też będę miał lepszą, powiedzmy, tą opcję mojego, jakby tak powiedzieć, tutaj ekwipunku, bo nie jest trudny. Też te opcje, co mi wypadały, tak widzicie, niestety nie oszczędzały mnie. Czasem tak bywa. Widziałem raporty, widziałem też skany i raporty z innych graczy, więc no dla mnie w tym momencie William Liu najlepsza para, jeżeli chodzi o parowanie. Jeżeli macie chęć i możliwość wydania w te 100 złotych główek i zainwestowania, no to moim zdaniem, że wam to się zwróci. Jeżeli macie gear, który też jest niezły, no to mi się zdaje, że wam się zwrócić. Zobaczymy, jak to w Openie, jak będę miał możliwość, to tam to gdzieś tu przetestuję, bo martwi mnie to, że William jest, jakby tak powiedzieć, trochę wolny. Takie mam odczucie, ale zobaczymy, jak to się sprawuje w balu, bo z Lianga też ma wolnego. No, zobaczymy, pożyjemy. Dzięki wielkie, że subskrybujecie kanał, że rozwijamy, pchamy to przez cały czas. Jeżeli macie jakieś tutaj obiekcje, komentarze, dajcie znać, pogadamy, to przerobimy też. Jeżeli ktoś miał jakieś inne doświadczenia co do Williama i Liu lub też innych zestawień, też przegadajmy to i napiszcie w komentarz, na pewno odpiszę, z chęcią z wami porozmawiam, bo wiecie, piechota to nie jest moim main, ja polegam też na opiniach i informacjach od innych graczy. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Jeszcze raz trzymajcie się. Hejo.